Kiedy Darkseid dokonał inwazji na Ziemię i zabił Lois Lane, przejął całkowitą kontrolę nad Supermanem, czyniąc z niego swoje najgroźniejsze narzędzie. Planeta została częściowo zniszczona, a jedynym ratunkiem dla pozostałych stał się ruch oporu, stworzony z niedobitków bohaterów i złoczyńców, którymi dowodził nie kto inny jak on, Nightmare Batman. Witaj na kanale Freak Toys i zapraszam Cię na recenzję. Zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, przyjrzyjmy się na początek opakowaniu, gdzie na górze po prawej stronie znajdziemy logo producenta, czyli firmę McFarlane Toys oraz informację, że ta figurka posiada 22 ruchome punkty, co też na pewno będę chciał sprawdzić w dalszej części tej recenzji. Poniżej umieszczono transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami, natomiast na samym dole znajdziemy logo serii figurek DC Multiverse oraz nazwę tego bohatera, jakim jest Batman Nightmare. Jeżeli obrócimy to opakowanie na bok, to tutaj znajdziemy podobne loga czy też napisy, a także QR-kod do aplikacji. Natomiast z przeciwnej strony dowiemy się, że ta figurka wzorowana jest na filmie Batman v Superman – Świt Sprawiedliwości. Na odwrocie tego opakowania natomiast znajdziemy piękne zdjęcie prezentujące nam, jak Batman wyglądał w tym filmie, czy też w postapokaliptycznym świecie. I to tyle, jeżeli chodzi o te opakowanie, także teraz je otwórzmy i sprawdźmy, jak ta figurka prezentuje się bez niego. Figurki serii DC Multiverse od McFarlane Toys stworzone są w skali 7 cali, a więc sprawdźmy zatem teraz, jak to przełożyło się na wysokość tej figurki w centymetrach. Otóż Batman mierzy 18,5 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w dwóch różnych skalach. Pierwszą z nich będzie postać z tego samego uniwersum, a dokładniej 6-calowy Aquaman od Mattel, natomiast drugą figurką będzie 7-calowy Superman, ale już z tego nowego uniwersum DC, w którego wcielił się David Corenswet. Jak widzimy, Batman świetnie wpasował się w skalę 7-calową i idealnie pasuje do pozostałych figurek serii DC Multiverse. Aby jeszcze lepiej ukazać Ci wielkość tej figurki, ustawiłem tutaj winowajcę całego zajścia, czyli Darkseida, który zniszczył część Ziemi i to właśnie przez niego Batman musiał zmienić pelerynę na płaszcz. Drugą figurką jest Batman, ale już z teraźniejszej linii czasu. Jak widzimy, te kostiumy są bardzo do siebie podobne, ale te podobieństwa omówimy za chwilę. Obie te figurki wydał McFarlane Toys, a więc one również świetnie do siebie pasują. Jeżeli chodzi o akcesoria, to od razu przyznam, że kupiłem tą figurkę jako używaną i brakuje tutaj właśnie jednego z akcesoriów, jakim jest karta kolekcjonerska. Niestety poprzedni właściciel jej tutaj nie dodał, ale trudno, ważne, że reszta się zgadza. A tą resztą są czarna okrągła podstawka z logiem DC i jednym pinem, dzięki której nasz Batman może przyjmować bardziej dynamiczne pozy. Poza nią znalazły się tutaj jeszcze gogle ochronne, które możemy nałożyć Batmanowi na oczy, ale wygląda w nich dosyć śmiesznie. Dlatego preferuję trzymać je założone na czole, tak aby wyglądało jak na zdjęciu, które znajdowało się na tyle opakowania. Ostatnim dodatkiem jest lornetka, którą nasza figurka może trzymać tylko w dłoniach. Szkoda, że nie ma tutaj żadnego sznureczka, aby zawiesić ją na szyi. Jednym wielkim minusem w tym zestawie jest brak broni, której Batman używał w filmie, ale na ratunek przychodzi nam zestaw broni od McFarlane'a, dzięki któremu możemy dozbroić naszego bohatera. Oczywiście nie znajdziemy tutaj takich samych broni, jakie widzieliśmy na ekranie, ale uważam, że nawet tutaj pasują. Mimo wszystko trzeba przyznać, że bez tych dodatkowych giwer ten zestaw wygląda dosyć słabo, jeżeli chodzi o akcesoria. Co do detali, tutaj jest dużo lepiej, chociaż niektóre elementy tej figurki zapożyczone zostały z pełnego kostiumu Batmana. Na przykład maska, która dodatkowo została tutaj wzbogacona o bandanę na szyi, ale niestety nie nałożymy jej na twarz. Kolejnym zapożyczonym elementem jest tors, ale ten różni się malowaniem. W tym miejscu kolory są bardziej wyblakłe, jak ten symbol nietoperza na klatce piersiowej. Tak jakby Batman stoczył w tym kostiumie wiele ciężkich bitew. Pas też jest taki sam, ale ten jest całkowicie czarny, podobnie jak rękawice, chociaż tutaj mamy dwie dłonie dostosowane do trzymania broni, co jest akurat plusem. Całkiem nowy za to jest brązowy płaszcz, który zastąpił nam pelerynę. Płaszcz ozdobiony jest piękną fakturą materiału, a jego dół posiada efekt ubrudzenia, co nadaje większego realizmu. Spodnie też są nowe. Zostały one spięte szarym pasem z klamrą, do którego doczepiona została ładownica udowa, do której niestety nie przymocujemy żadnego pistoletu, chyba że pobawimy się w custom. Na kolanach pojawiły się czarne ochraniacze, natomiast nogawki schowane są w czarne wysokie buty, które też pochodzą od wcześniejszej figurki.
A więc jak widzisz, figurka Batmana bazuje na jego pełnym kostiumie. I to bardzo dobrze, bo w filmie też tak było. Więc nie można tego traktować jak minus, a wierne odwzorowanie. No to rzućmy okiem jeszcze na pozowalność tej figurki. A więc głowa znajduje się na stawie kulkowym, dzięki czemu możemy obracać głowę na boki, pochylać delikatnie w dół oraz unosić delikatnie do góry. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała, a poza tym możemy też obracać w bicepsie dookoła, zginać w łokciu, gdzie znajduje się podwójny staw, no i oczywiście ruchome nadgarstki, które możemy obracać dookoła, a także pochylać na boki. Talia ruchoma jest w 2 punktach, ale przez ten płaszcz będzie to troszeczkę ograniczone. Mimo wszystko możemy pochylić figurkę w przód, delikatnie odchylić w tył, pochylić na boki, a także obrócić dookoła. Nogi możemy unosić do góry, delikatnie, w tył, na boki. No i poza tym znajdziemy też podwójny staw w kolanie, a także ruchome stopy, góra, dół, na boki, a także ruchome palce. A więc jak widzisz, mimo tego długiego płaszcza figurka nadal jest dobrze pozowalna. Podsumowując, kupiłem tą figurkę jako używaną z 2 powodów. Pierwszy to mała ilość akcesoriów dodana przez producenta, jak na tą wersję Batmana, a to właśnie ta wersja potrzebuje ich troszeczkę więcej. Drugi powód to jego cena. Uznałem, że cena rynkowa, sięgająca około 120-140 zł, była troszeczkę za duża jak na tą figurkę. Ja kupiłem ją za 80 zł i uważam, że jest to odpowiednia cena. Pozytywnie zaskoczyło mnie tutaj ilość detali, ale pozowalność przez design tej postaci, a szczególnie ten płaszcz, troszeczkę ucierpiała. A więc moja ocena dla tej figurki to 7 na 10. Jeżeli miałbym ją polecić, to tylko w tej mniejszej cenie. Przypominam jeszcze o zrzutce na ekskluzywny zestaw figurek z filmu Joker, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!